Ewuni nie pokaże, bo się teraz przebiera. Nie namówicie. Witajcie, kolejny dzień podróży za nami. Wyruszyliśmy dzisiaj z Colmaru do Roussillon. Mieliśmy w planie zostać o jedną noc dłużej w Colmarze i wyruszyć na drugi dzień, ale postanowiliśmy, że skrócimy trochę tą drogę i wyruszymy jeszcze dziś do Roussillon. Pogoda była bardzo kiepska, droga była dosyć trudna, ale udało nam się znaleźć fajne miejsce na dziko. Aby nie zapeszać, bo nie pytaliśmy się o zgodę. Zaraz Wam pokażę, jak wygląda. Przyjechaliśmy w ogóle stamtąd tym wąskim pasem trawy, a rozbiliśmy się przy bardzo fajnym jeziorze. Sami zobaczcie. A to nasz obóz. Jadąc do Roussillon, naszą uwagę przykuł klif, który był dosyć nietypowy. Z oddali przypominał skalną budowlę. Musieliśmy przyjrzeć się temu z bliska. I powiem Wam, pierwszy raz w życiu jechałem tak wąską i stromą drogą. Na miejscu okazało się, że jest tam zamek, ale trzeba do niego najpierw dojść piechotą. Dalej pod górę. Droga spodobała mi się tak bardzo, że postanowiłem przejść 2 razy. Musicie mi wybaczyć, że jestem schorowany strasznie. Ale tuż przed ramą wejściową okazało się, że zapomniałem portfela. Więc tą samą trasę musiałem pokonać drugi raz. Zaraz. Bo warto. Więc chwilę serdeczne i idziemy zwiedzać. Przemiła pani w kasie biletowej była naprawdę pod wrażeniem mojego wyczynu. But where did you go to take your money? In your truck? No. My dear, I know. you are a big champion. I know that. Mon Dieu. I know. Oh, champion. No, you are the champion now. You was running. No, but even slow 2 times, that's a lot. So we just want to show this to everyone. The France is not only Paris, but it's a more beautiful Oh, places to yes, see. not only Paris, Paris. Just the capital. We have Mornas too, Mornas. Exactly. Thank you for that. Bye. Thank you. Merci, merci beaucoup. I tym miłym akcentem zaczęliśmy nasze zwiedzanie. Forteca de Mornas usytuowana jest na 137-metrowym klifie, skąd rozpościera się wspaniały widok na okolice. Protestanci po zdobyciu fortecy w 1562 roku zmusili katolicki garnizon do skoku w przepaść. 6 lat później katolicy odbili fortecę i zrobili im dokładnie to samo. Dziś forteca jest otwarta dla turystów i oferuje wiele atrakcji, a ja postanowiłem wypróbować jedną z nich. Powiem Wam, że klęknąć się nie da. Stać, no to wiadomo. Chyba lipa. A tu pewne jest wiadro na pomyje, żeby ciebie od czasu Tak, do czasu dokładnie. oblać. Albo wodą, kiedy stracisz przytomność. Prawdopodobnie, ale No musisz jest być tak świadomy. dobre to właśnie, że sobie nie za bardzo klękniesz i nie za bardzo się nic nie zrobisz. No i musicie wiedzieć, że każde dobre dyby muszą mieć części zapasowe. Tak. Nie jest inaczej też tutaj. Nie wiadomo. A może to jest rozmiarówka? A może to jest rozmiarówka właśnie, że przeważnie rzeczy MK, SK, LK, proszę bardzo. Mamy przykład suchej fosy. Była fosą, ale zawsze była sucha. Jest nawet napisane o tym. Była po prostu bardziej używana jako forma obronna.
Jak Gdyby nie było- ostatni bastion. Nikt Stąd ostatni rzucali bastion, pewnie smołę rozgrzaną, ukrop, kamienie i inne nieprzyjemne przedmioty na wroga, Tak, który próbował dokładnie. zdobyć ostatni bastion. Spalone czyli- kotlety, mielone, wszystko tu leciało. Po rewolucji francuskiej forteca popadła w ruinę. Dopiero w 1978 roku zrekonstruowano ją i przywrócono jej dawną świetność. A dzisiaj zamierzam pasować na rycerze, Ewo nie. Czy ty, Ewo, przysięgasz, że będziesz mi zawsze obierać ziemniaki? Przysięgam, że będę gotować ze skórką. Dobrze. A co mi się tu bardzo podoba, to, że ten zamek jest dla nas otwarty. My sobie tu chodzimy, dotykamy, bierzemy i nikt nie mówi nie tykaj, nie wchodź tam, nie, jakieś łańcuchy są, nie, tu wszystko jest otwarte. Wchodzimy sobie i oglądamy. Oczywiście można sobie wziąć tłumacza albo jakiegoś przewodnika, a my nie chcieliśmy i sobie po prostu chodzimy. A jest środek sezonu, to nie, że coś jest zamknięte. Środek sezonu, będzie otwarcie, a my sobie chodzimy jak chcemy. A tutaj to była wyżerka. Była wyżerka i w ogóle tutaj to jest taka szafka na to, co się polowało, czyli w tym przypadku została ręka, jakieś jaja, czyli ogólnie takie świeże mięso. Ale to jest fajne, co mi się tu podoba, nie wiem czy to specjalnie, pewnie specjalnie, bo tutaj czuć palonym kominkiem, Tak, no jest takim dymem. Bardzo fajne przedstawienie, nawet sam zapach jest ilustrowany. Chociaż No, francuskie pieczywo, nawet jak stare, to wygląda dobrze. Chodzi. Chyba jest jakaś historia jednak z kanibalizmem. Boże, przy wielkim oblężeniu Jadło się co się chciało. jadło co było. Co było? Kiedy skończyła się konina i wszystkie psy. Także uwierzcie mi, że żołnierze jak mówili, że ich coś boi, to trzymali to dla siebie, bo bali się zostaną przekąską. Po prostu trzymali to w tajemnicy. Widziałem w Szkocji wiele zamków, ale jest to pierwszy zamek, który jest taki otwarty. Szkockie zamki są takie piękne, oczywiście najbardziej, ale są takie, no tu możesz wejść, tu możesz popatrzeć, ogólnie oglądasz. A tutaj naprawdę Dotykasz chodzisz historię. na wieże, do piwnic i nic nie jest zamknięte. To mi się podoba. Podoba mi. Podobają mi się te mury obronne, bo jak byłam dzieckiem, to rysowałam na kartce papieru właśnie takie sześciany. Uważając, że to jest synonim zamku. Jak czegoś nie ma takiego muru, to znaczy, że to nie jest zamek. I tutaj się odbywały wielkie przygotowania do ostatniej obrony, Tak. o której wspominaliśmy wcześniej. Wszystko można dotknąć. Tarcze, Dokładnie. dzidy. Tak. Proszę bardzo. Bronie były przeróżne. Piszą co prawda, że don't touch, Tak. ale pokusa jest pokusą. Tak? Że w większości przypadków takie wejście było już zamknięte dla turystów ze względu na duże prawdopodobieństwo wypadku, ale tutaj jednak chyba mniej się boją o BHP swoich turystów. Sami zobaczcie, nie jest łatwo. Zanim opuszczamy zamek Montres, bo naprawdę nam się bardzo spodobał, chociaż był w ogóle nieplanowany.
Zapłaciliśmy za bilety 10 euro za 2 osoby, naprawdę tanio. Chociaż powinniśmy zapłacić 20, ale chyba chodziło o to, że nie wzięliśmy przewodnika. Po Tak, bo prostu- tutaj o wyznaczonych godzinach, o pełnych godzinach można iść z przewodnikiem, tylko tam widzieliśmy tego pana mało dobrego z toporem, to jest Tak. jeden właśnie z przewodników i wtedy odprawiane jest całe show, ale po francusku. Tak. Więc i tak byśmy nic z tego nie rozumieli, owszem, scenicznie, teatralnie wyrażają się świetnie, ale jak to lubi. Jak to lubi. Dokładnie. Ale dla tych, co na pewno rozumieją francuski, chociaż trochę to na pewno zachęca, bo są ubierani Tak, są E, ubrani klimatycznie, tematycznie, historycznie. i robią bardzo fajne show. Także polecam. Dokładnie. A jeśli nie, to choćby zwiedzić. Niezwłocznie wyruszamy w dalszą drogę, aby jeszcze tego samego dnia zobaczyć słynną kopalnię ochry w Roussillon. To jest koszmar kapelusznika. To jest prawda. To jest miliard zegarków, które chodzą Tak. na głos.